Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Czujecie ostatnio, że nie jesteście sobą albo zbliża wam się rodzinna impreza? To już dwa powody, żeby przygotować sneakersa. Na przykład takiego bez pieczenia, który w mojej wersji składa się z herbatników, kajmaku i 2 warstw kremu budyniowego. Obiecuję wam, że wychodzi przepysznie. I jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie ciasta lubicie najbardziej na rodzinnych imprezach. Zapraszam was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od prostego budyniu, który będzie stanowił bazę kremów. Do rondelka wlewam około pół litra mleka. Dodaję do niego 60 g cukru i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Zawartość naczynia krótko mieszam do rozpuszczenia cukru i podgrzewam na niskim ogniu tak długo, aż płyn zacznie się delikatnie gotować. W międzyczasie zajmuję się bazą budyniu. Do pozostałych 200 ml mleka dodaję 2 żółtka, 40 g mąki ziemniaczanej i 30 g mąki pszennej. Składniki krótko mieszam za pomocą rózgi do całkowitego połączenia. Z tak przygotowaną bazą wracam na kuchenkę, gdzie mleko powinno się już gotować. Zmniejszam grzanie pod rondelkiem do minimum i stale mieszając dodaję do niego zawartość dzbanka. Po całkowitym połączeniu płynów zwiększam delikatnie grzanie i gotuję wszystko do uzyskania gęstego budyniu. Oczywiście nie przerywam przy tym mieszania, w innym wypadku budyń może przywrzeć do dna i się przypalić. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji ściągam rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do osobnego naczynia. Budyń przykrywam folią spożywczą tak, żeby dotykała jego wierzchu. Dzięki temu nie wytworzy się na nim nieprzyjemny kożuch. Naczynie z budyniem odstawiam do całkowitego wystudzenia. Podczas gdy budyń stygnie, układam pierwszą warstwę ciasta. Na dno wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej blaszki o boku 20 cm wykładam herbatniki kakaowe. Robię to w cegiełkę, tak żeby każde ciastko zachodziło na kolejne. Tam gdzie nie mieści się cały herbatnik, po prostu docinam kawałki odpowiedniej wielkości. Na tak ułożone ciastka wykładam 250 g kajmaku, czyli około pół puszki. Rozprowadzam go bardzo delikatnie, uważając przy tym, żeby herbatniki się nie poprzesuwały. Będzie to wymagać odrobinę cierpliwości i czasu, ale warto się do tego przyłożyć. Kiedy kajmak pokrywa już całą powierzchnię ciastek, układam drugą warstwę herbatników. Robię to pod kątem 90 stopni względem pierwszej warstwy. Dzięki temu spód naszego ciasta będzie solidny i nie będzie się rozpadać. Formę z tak przygotowanym dnem odstawiam do lodówki na czas przygotowania kremu. Kremem zajmuję się, kiedy budyń już całkowicie wystygnie i jest w temperaturze pokojowej. Do miski wkładam 200 g miękkiego masła i ucieram je mikserem do uzyskania puszystej, jasnej masy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji warto zebrać masło ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Do gotowego masła dodaję wystudzony budyń. Robię to partiami przy niskich obrotach miksera po kilka łyżek naraz. Za każdym razem całkowicie łączę zawartość miski przed dodaniem kolejnej partii. Wasz budyń będzie gęstszy niż mój. To dlatego, że się pomyliłem i dodałem do niego za dużo mleka. Tak czy inaczej sposób działania jest taki sam, a różnica w ilości gotowego kremu jest na tyle mała, że nawet jej nie zauważycie. Kolejna mała uwaga odnosi się do temperatury składników. Zarówno budyń, jak i masło muszą być w bardzo zbliżonej do siebie temperaturze. W innym wypadku masa może się zważyć i cały proces trzeba będzie powtórzyć. Po dodaniu całego budyniu, połowę kremu przekładam na ułożony wcześniej spód z herbatników i kajmaku. Krem rozprowadzam równo po całej powierzchni i układam na jego wierzchu jasne herbatniki. Robię to dokładnie tak samo jak w przypadku ciastek kakaowych, czyli na cegiełkę i docinam fragmenty odpowiedniej wielkości tam, gdzie nie mieści się cały herbatnik. Formę z pierwszą warstwą kremu odkładam do lodówki na czas przygotowania drugiej warstwy.
Ta jest bardzo prosta w przygotowaniu. Do reszty kremu, która pozostała w misce, dodaję 100 g gęstego, gładkiego masła orzechowego. Zawartość miski krótko mieszam mikserem do całkowitego połączenia. Tak przygotowany krem orzechowy warto spróbować i ocenić, czy smak orzechów jest wystarczający. Jeśli nie, śmiało dodajcie jeszcze 1 łyżkę masła. Gotowy krem orzechowy wykładam na jasne herbatniki i równo rozprowadzam go po całej powierzchni ciasta. Oczywiście im równiej to zrobicie, tym lepszy będzie efekt końcowy. Tę warstwę kremu przykrywam herbatnikami kakaowymi. Robię to dokładnie tak samo jak w przypadku wcześniejszych warstw. Na całe ciasto zużyłem 220 g herbatników kakaowych i 80 g jasnych, ale te ilości będą zależeć od wielkości waszych ciastek. Górę ciasta pokrywam resztą kajmaku. Tym razem jego rozprowadzenie będzie o wiele łatwiejsze, bo ciastka są mocno przyklejone do kremu orzechowego. Na warstwę karmelu wysypuję około 100 g solonych orzeszków ziemnych. Możecie użyć takich bez soli, ale według mnie solone orzeszki fajnie uwypuklają inne smaki ciasta. Całość polewam rozpuszczoną w mikrofali czekoladą mleczną. Mała porada, unikajcie dużych placków czekolady i starajcie się ją rozrzucić jak najrzadziej po całej powierzchni. Duże kawałki czekolady wyglądają fajnie, ale mocno utrudniają krojenie ciasta. Tak przygotowane ciacho trafia do lodówki na całą noc. Ciasto podajemy następnego dnia, kiedy wszystkie smaki już się ze sobą zapoznają, a herbatniki odpowiednio zmiękną. Gotowe! Nasz prosty w przygotowaniu Snickers bez pieczenia aż prosi się o podanie do popołudniowej kawy. Można się częstować. Zrobione! Snickers jest delikatny i przepyszny. Kremy są subtelne w smaku, nie za słodkie, ale zwłaszcza ten orzechowy smakuje naprawdę wyjątkowo. Do tego mamy orzeszki, które świetnie pasują do kajmaku i nadają całości lekkiej, słonej nuty. Jak dla mnie, kompozycja idealna. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!